Okay, pierwszą rzeczą, jaką mówię, będzie kategoria pierwsza, czyli najprostsze przypadki, jakie mogą wystąpić na tej kostce. Powiedzmy, że najprostsze, więc zaczynajmy. Pierwszym przypadkiem jest sledge. Jak rozpoznać, że po zrobieniu tego algorytmu kostka nam się ułoży. Więc tak, mamy tutaj nasz kształt sledge'a, pi, ułożony center i dwa opozyty. Jeśli tutaj są dwa opozyty i z tyłu jest ułożony center, to po zrobieniu algorytmu kostka się ułoży. Wystarczy tylko zobaczyć te trzy ściany, żeby wiedzieć, że kostka będzie ułożona. Wystarczy tylko jeden opozyt, nie musimy patrzeć na drugi, bo jeśli tu jest opozyt, to tu też będzie opozyt. Trzymamy przed sobą, obracamy, sledge i kostka jest ułożona. Mirrorem będzie hedge, czyli sytuacja wygląda podobnie, tylko jest odwrócona. Różniki patrzą w tę stronę. Mamy tu nasz hedge, opposite i z tyłu jest ułożony. Trzymamy przed sobą, obracamy i robimy hedge'a. Proste. Jak wykonać te algorytmy szybko, to pokażę. Sledge. Trzymamy tak. I teraz hedge. Tym palcem przesuwamy do dołu i do góry. Ok. Następnym przypadkiem będzie bardzo podobny przypadek, a raczej dwa przypadki. Też mamy analogicznie sledge'a, z tym, że zamiast ułożonego centra z tyłu mamy opozyta, a te dwa z dwóch stron są ułożone. W takim wypadku nasz center U, czyli nasz ten sledge, ten białe elementy, ten kształt, ustawiamy z tyłu, robimy sledge'a, znowu obracamy i robimy hedge'a. Mirrorem do tej sytuacji będzie hedge, czyli mamy właśnie naszego hedge'a, opposite z tyłu i dwa centry ułożone. Robimy Y2 hedge'a, ponieważ jest to hedge, i Y2 sledge'a. Bardzo proste. Następnie mamy permutacje wszystkie, które powinniście już znać, tylko je przypomnę. Permutacja U ustawiamy w tej płaszczyźnie, czyli w poziomie i trzymamy przed sobą opozyta. I robimy sledge'a, Y2 sledge'a. Potem mamy permutację H. Ja po prostu pokażę wam jakiego algorytmu ja używam. Mamy u góry ułożone, dole ułożone i tu w poziomie mamy opozycję. Tak. I permutację Z. Trzymamy dwa różne kolory obok siebie, nie trzymamy tych dwóch przeciwległych, tylko właśnie tak. I ja trzymam dwa palce tutaj, jeden tutaj. Tak. I to by była pierwsza kategoria w metodzie SAR Advanced. Tak, teraz przedstawię drugą kategorię. Powiedzmy, będą to bazowe kombinacje sledge'a i hedge'a do ułożenia tej kostki tą metodą. Więc zaczynajmy. Jest to peanut, kategoria peanut, czyli ułożenie naszych narożników. Jest taki rogalik, jest to litera L. Możemy mieć albo właśnie peanut, czyli właśnie w ten sposób. Możemy mieć P, czyli tak jak w przypadku sledge'y.
I możemy mieć jeszcze... No, możemy mieć jeszcze permutację. A więc, gdy mamy nasz pinat i dwa centry są opozytami, wtedy możemy ułożyć przypadek w użyciu dwóch sledge'y, hedge'y lub ich kombinacji. Jak rozpoznać, jak ułożyć te sytuacje bez uczenia się ich na pamięć? Więc tak, będziemy bazować na takim układzie, że ten narożnik w takiej orientacji jest lewy, a ten narożnik jest prawy. Przy lewym narożniku będziemy robić hedge'a, a przy prawym będziemy robić sledge'a. Na tym przypadku. Wam to pokażę. Jak trzymamy kostkę, żeby to zadziałało? Zasada jest taka. Trzymamy kostkę obok centra U, czyli tego, który musi być ułożony na górze, ale nie wykonujemy algorytmu na opozycie, czyli opozyt nie może być z przodu, czyli nie mogę trzymać tak, tylko muszę trzymać tak. Trzymam po prawej lub lewej center U i przed sobą na mojej przedniej ścianie nie ma opozyta. Jest to prawy narożnik, bo w tej orientacji jest prawy, czyli to jest cały czas prawy stąd, a ten jest lewy, cały czas tak będzie, więc robię sledge'a i mam sledge'a. Teraz taka rada dla osób, którzy chcą być szybcy. Algorytm, pokażę Wam, po prostu skracają się dwa ruchy, jak go wykonuję i sam algorytm będzie napisany na ekranie. Bardzo szybki algorytm. Analogicznie mamy drugi przypadek, czyli tak samo pinat i dwa opozyty. Trzymamy kostkę przy centrze U, ale z przodu nie opozyt, czyli tak jak tutaj dokładnie. I teraz tak, ten narożnik jest lewy, bo tu jest lewy, tu jest prawy i tak cały czas jest, czyli ten jest lewy. Więc hedge. I mamy hedge. Też tutaj się skracają dwa ruchy i to pokażę. Mamy jeszcze parę takich przypadków. Na przykład taki przypadek. Też mamy tutaj pinata i dwa opozyty, więc trzymamy przy centrze U, ale z przodu nie opozyt. Jest to narożnik prawy, więc sledge i mamy sledge'a. Taki przypadek, też pinat, dwa opozyty, trzymamy przy naszym centrze U i z przodu nie może być opozyt, center prawy, więc sledge i jeszcze jeden przypadek, mamy pinata, dwa opozyty, trzymamy przy centrze U, z przodu nie opozyt, center jest prawy, narożnik jest prawy, więc sledge i hedge. Ok, jeszcze nam zostały dwa przypadki z tej grupy. Opozyty, pinat, trzymam przy lewym, ponieważ tu jest nasz center U i tutaj nie ma opozyta. Lewy narożnik, hedge, zostaje hedge. I dwa opozyty, pinat, trzymam przy lewym, bo tu z przodu nie ma opozyta, lewy narożnik, hedge.